Cześć, ja jestem Tomes i dzisiaj skrócę wam film Scooby-Doo z 2002 roku. Na wstępie jednak chciałbym poprosić was o zostawienie łapeczki w górę pod tym filmikiem oraz jakiegoś fajnego komentarza oraz suba, jeśli jesteś nowy. A teraz już chyba bez przedłużania zaczynajmy. Film zaczyna się sceną, w której duch Muminka porywa Dafne, której się to nie podoba, ponieważ jest obowiązywana przez Muminka. Następnie widzimy Velmę, która kontaktuje się z Fredem, który jest zajęty oglądaniem samego siebie w lustrze. Chwilę później mamy scenę, gdzie duch spotyka Shaggy'ego i Scoobiego. Scooby próbuje wytłumaczyć Shaggy'emu, że stoi za nimi duch. Następnie mamy falę jakichś dziwnych wydarzeń, w którym Scooby przewraca się na Freda, Fred oblewa wodą Velmę, duch dalej biegnie z Daphne, nie wiadomo gdzie jest Kudłaty, a tak naprawdę po prostu on jest schowany w beczce. Po czym Kudłaty decyduje się za Scoobym zostać skaterem. Następnie udaje im się schwytać ducha i nagle pojawia się Pamela Anderson, która przyjeżdża wehikułem tajemnic. Następnie Fred rozdaje autografy i udziela wywiadu, który nie do końca podoba się reszcie ekipy, przez co dochodzi między nimi do kłótni. Kudłaty ze Scoobym porównują ich do lodów i wszyscy się rozchodzą. Następnie mamy najsłodszą scenę w całym filmie, w której Scooby pyta Kudłatego, czy on też ma odejść, a Kudłaty mówi mu, że przyjaciele zostają, po czym odjeżdżają we dwójkę wehikułem tajemnic, a Scooby zapłakany patrzy przez szybę. Następnie pojawiamy się 2 lata później. Scooby i Kudłaty urządzili sobie miejsce hipisowskie w wehikule tajemnic. Tam w trakcie wielkiej uczty dostają list od Emila, aby poszli na tajemniczą wyspę. Wyspę strachów. Początkowo nie chcą się zgodzić, ale kiedy dowiadują się, że będą mieli tam jedzenie, Scooby mdleje i wszyscy chętnie chcą tam jechać. Na miejscu dowiadujemy się, że cała ekipa też dostała list z zaproszeniem na wyspę. W trakcie lotu samolotem Kudłaty poznaje piękną kobietę o imieniu Mary Jane. Jak słyszy jej imię, dostaje dziwnych jakichś drgawek. I strasznie się zaciąga, bo wiecie, Mary Jane, nie? Scooby jest przebrany za babę i bije się z Fredem. W samolocie dzieje się prawdziwy chaos i wszyscy w dziwnym dosyć sposób lecą na wyspę. Na wyspie spotykają Jasie Fasolę, który naprawdę okazuje się być Emilem Mondavariusem, który mówi im, że to on ich zaprosił i on jest właścicielem tajemniczej wyspy strachów. Następnie tajemnicza spółka jest świadkiem dziwnej sytuacji, w której baba pobiła Okiego. Następnie pod wpływem emocji i tego, że każdy jako pierwszy chce rozwiązać zagadkę, ruszają w innym kierunku. Następnie Velma poznaje chłopaka, z którym się zakumplowywuje i wspólnie oglądają jakiś dziwny, mistyczny pokaz. Tam jeden z osób prowadzących ten pokaz chwali się przed Velmą, jaka to nie jest mroczne wszystko, co tam robią. Natomiast Velma, widząc kamery, gdzie są porozmieszczane, tłumaczy mu, że i tak to jest wszystko ustawione, bo dookoła są hologramy itp. Scooby towarzyszy Kudłatemu, kiedy on jest na randce z Mary Jane. Tam pirat szuka jakiegoś dół i zgłasza się Mervyn Doo, jednak okazuje się, że nie chodzi o niego, a tak naprawdę poszukiwany jest Scooby-Doo. Tam Scooby dostaje info o jedzeniu i rusza w tamtym kierunku, a w tym samym czasie Kudłaty wylosowuje swojej lasce jakąś dziwną maskotkę w automacie, a Scooby spotyka duchy i ucieka przed nimi. Następnie Daphne z wielkim dekoltem spotyka jakiegoś chłopa, co gada z laleczkami voodoo. Daphne w rozmowie z nim stara się być jakąś profesjonalna i gada jakieś dziwne rzeczy, których nie da się zrozumieć, ponieważ zdania, które mówi, tak naprawdę nie mają sensu. Po czym wyrusza w miejsce, w które gościu od laleczek voodoo mu zakazał. Jej zakazał. Co? Na miejscu Daphne spotyka Scoobiego i Kudłatego. Oni nie chcą jej pomóc, ale dostają Scooby chrupki i idą jej pomóc. Tam okazuje się, że reszta ekipy naprawdę też tam jest, czyli Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i Scooby spotykają się w jednym opuszczonym, jakimś starym, mrocznym miejscu. Następnie postanawiają się rozdzielić i każdy idzie w innym kierunku. Scooby i Kudłaty idą razem. Velma idzie z Fredem, a Daphne idzie sama, ponieważ jest silną, niezależną kobietą. Daphne walczy z kolejką górską, Fred i Velma walczą z tasakami, a Kudłaty i Scooby walczą z jedzeniem, a to wszystko przez to, że obserwuje ich jakiś mały skrzat. Następnie Fred i ludzik z Delmy znajdują miejscówkę, gdzie dowiadują się, że pytane są tu ludzkie mózgi, a Daphne w tym czasie znajduje mistyczny artefakt. Następnie Kudłaty ze Scooby znajdują miejscówkę, gdzie kręcone są właśnie te filmiki, które mają pytać ludziom mózgi. Tam Kudłaty ze Scooby postanawiają robić zawody na to, kto głośniej beknie i puści bąka. Nagle do sali wbiega Daphne, która jest świadkiem tej dziwnej sytuacji. A następnie widzimy, jak cała brygada detektywów jest już chyba pogodzona i razem uciekają z miejscówki. Jednak tam atakuje ich gang niskorosłego, przed którym się chowają w kostiumach rycerzy i księżniczek, a następnie dopiero uciekają z tej miejscówki. Velma zaczyna badać tajemniczy artefakt przy swoim nowym ziomku i opowiada mu o tym, że są ekipą od wielu, wielu lat i kiedyś mieli jeszcze innego psa o imieniu Scrappy, który niestety naszczał na Daphnę i wyrzucili go z ekipy. Następnie Scooby spotyka potwora, jednak Fred i reszta ekipy nie do końca wierzą w to Scoobiemu, tak samo jak ludzie dookoła. Dlatego Fred próbuje uspokoić ludzi i mówi im, że nie ma tu nigdzie duchów. Jednak nagle na wielką salę wbiega
potworek i robi wielką zadymę, porywa ziomka od Velmę i Freda. Daphne chce się z nim bić, jednak Scooby bierze ją kudłatego i Mary Jane na taki transporter do walizek w hotelach i razem uciekają z miejscówki. Policzcie w komentarzu, ile razy zapowiedziałem słowo miejscówka w tym odcinku. Następnie, kiedy chowają się przed potworami, Daphne przyjmuje inicjatywę, a Mary Jane dzwoni na policję, jednak okazuje się, że policja też ma sprany mózg. Następnie budzą się na plaży i każdy idzie wykonywać inną część planu. Daphne idzie na basen, gdzie tam spotyka przystojnego wokalistę, którzy zaczyna ją podrywać. Kudłaty ze Scooby znajdują Freda, który wydaje z siebie dziwne dźwięki. Kudłaty chwilę rozmawia z Fredem, jednak okazuje się, że Fredowi też sprali mózg i Fred bierze swoją ekipę złych ludzi i razem polują na Scoobiego i Kudłatego. Tam mamy wielki pościg. Kudłaty i Scooby znajdują miejscówkę, w której mają kłady i tymi kładami uciekają. W trakcie uciekania kładami spotykają oni Mary Jane. Kudłaty bierze ją na swojego kłada i razem z nią uciekają. Jednak wtedy Scooby zauważa, że coś dzieje się z twarzą Mary Jane i wtedy ma świadomość tego, że Mary Jane też jest potworem. Jednak Kudłaty nie wierzy w to, co mówi Scooby i dochodzi między nimi do kłótni, na skutek której Scooby wpada do tunelu. Shaggy, przejęty całą sytuacją, postanawia skoczyć za Scooby. Potem jak Shaggy skoczył do tunelu, znajduje tam basen, mroczny, dziwny basen z duszami ludzi. W tym basenie znajduje dusze swoich przyjaciół i wypuszcza je, aby znalazły one swoje ciała. Jednakże ich dusze nie trafiły do swoich ciał i na przykład Fred zjawił się w ciele w Daphne, co w sumie mu się podobało, jakby komu by się to nie podobało. Następnie próbują się znowu zamienić ciałami i w końcu po którymś tam z rzędu zamianie trafiają do swoich własnych ciał. Następnie widzimy, jak Emil Mondavarius próbuje przekupić Scoobiego chrupkami na swoją stronę, mawiając mu, że tak naprawdę tylko on jest jego prawdziwym przyjacielem. W tym czasie brygada detektywów próbuje opracować plan, jak uwolnić Scoobiego z rąk Emila Mondavariusa. Następnie widzimy, jak ekipa rozkłada pułapki oraz jesteśmy świadkami akcji niczym z Mission Impossible. Niestety plan nie idzie po ich myśli, pułapka się psuje, Daphne wali twarzą w ścianę, a Kudłaty wlatuje w Janosika. Potem mamy nudną scenę tańca, znajdują Emila, tam się okazuje, że tak naprawdę Emil nie jest Emilem, tylko jest to Scrappy w kostiumie robota. Jednak Scrappy za pomocą dusz tych ludzi, których do tej pory opętał, zamienia się w wielkiego Monster Hulka, jakiegoś Scrappy Hulk, nie tego typu coś, którego celem jest zniszczenie Scoobiego ducha. Następnie ekipa Fred, Kudłaty, Velma i Scooby próbują pokonać wielkiego potwora Scrappy'ego, a Daphne w tym czasie walczy z zapaśnikiem WWE i spuszcza mu brutalny łomot, co powoduje to, że uwalniają się dusze ludzi, co sprawia, że Scrappy zamienia się znowu w małego szczeniaka. Następnie wszyscy są szczęśliwi, znajdują prawdziwego Emila Mondavariusa, który był więziony przez Scrappy'ego. Następnie znowu udzielają wywiadu, tak jak na początku filmu, tylko w tym momencie Velma udziela wywiadu, w którym mówi, że tak naprawdę to wszystko jest zasługa każdego z ekipy i wszyscy wspólnie rozwiązali tę zagadkę. Ten film oceniam na dobre 5/10, a wy w komentarzu dajcie swoją opinię, co myślicie o tym filmie. A ja się z tego miejsca z wami żegnam, więc bum zjazd.